Jeśli myślisz, że 7000 zł to dużo w RC Car, to poczekaj. Na poziomie Pro ludzie wydają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. I nie, to nie jest jednorazowy koszt. W tym filmie powiem Ci, ile tak naprawdę kosztuje RC Nitro na poziomie zawodniczym. W pierwszej części mówiłem o kosztach startu. Około kilku tysięcy złotych. Ale tutaj wchodzimy na kompletnie inny poziom. Na poziomie Pro samo auto to często podwójny koszt, bo potrzebujemy tak naprawdę dwóch samochodów. Są one potrzebne z tego względu, że bardzo często potrzebujemy dużo trenować. Czyli jedno auto wykorzystujemy na trening, a drugie na zawody, żeby nie eksploatować jednego samochodu cały czas jazdą. Do modelu zawodniczego musimy dokupić dużo tuningu. Części aluminiowe, części karbonowe, które czasem nie są w zestawie. Bardzo często tuningowe rozwiązania, które przyspieszają model w zakręcie. Silniki również są tuningowane przez różnych tunerów dla poprawienia osiągów. One oczywiście są również trochę droższe niż standardowe silniki, które możemy kupić w zwykłym sklepie. Po każdym przejeździe sprawdzamy model. Czy nic nie odpadło, czy nic się nie odkręciło, ewentualnie nic się nie wyrobiło. Jeśli tak, wymieniamy część na nową. Na finał wymieniamy na pewno zębatki, paski, zabieraki kevlarowe. Nie, bardzo często nie muszą być one zużyte. Po prostu wymieniamy je na nowe ze względu na to, że w finale, jeżeli część jest naderwana, a nawet tego nie widzimy, może ulec zniszczeniu. I teraz najważniejsze. Czy to ma sens? Tak. Jeżeli robisz to półprofesjonalnie, nie mówię tutaj o profesjonalistach, którzy mają na przykład płacone za to, że jeżdżą na zawody, ale jeżeli robisz to półprofesjonalnie i ścigasz się na bardzo wysokim poziomie, to inwestowanie w model jak najbardziej się opłaca. W ten sposób zmniejszamy ryzyko błędów w finale, błędów eliminacji. To, co może się zniszczyć, minimalizujemy do zera. Oczywiście na wszystko nie mamy wpływu, dlatego czasami zdarzają się sytuacje, gdzie nie dojeżdża się finału, a część była nowa. Na przykład strzeliła przykładowo pasek. Bardzo często jest tak, że wymieniasz na nowy, a mimo wszystko wleci kamień i tak pasek pójdzie. Ale wtedy ja podchodzę do tego w ten sposób, że zrobiłem wszystko, żeby dojechać finał. Jeżeli zdarzy się coś, na co nie miałem wpływu, no to trudno. To już nie jest moja wina. Natomiast jeżeli ja nie wymienię paska, a ten pasek się zniszczy w finale, no to po finale jest podejście: kurczę, mogłem to zrobić, a przegrałem przez to. No i jeszcze jedna różnica: na poziomie półprofesjonalnym, profesjonalnym jeździmy tylko albo przeważnie na duże zawody. Czyli inwestujesz dużo czasu, ponieważ często zawody trwają przynajmniej 4 dni, niektóre zawody trwają tydzień, na przykład Mistrzostwa Świata. Czasu przygotowania się do zawodów, czyli treningów na torze i cały czas dopieszczania modelu w domu, tak jak ja robię to tutaj, nie zliczam, bo to jest naprawdę dużo pracy. Samo startowe w dużych zawodach oscyluje od 120 do nawet czasami w przypadku Mistrzostw Świata 250 euro. Opony kupujemy osobno, ale na danych zawodach ceny tutaj są różne, natomiast 15 do 30 euro w zależności od zawodów, w zależności od marki opon, jakie są podane, więc kompletów na takie jedne zawody potrzebujemy przynajmniej 8. No także można sobie tą niższą cenę wziąć, 15 euro razy 8. Taki jest koszt kupienia opon na jedne zawody. Na każde zawody dochodzi otoczka, czyli dojazd, nocleg, wyżywienie. To wszystko trzeba sobie zsumować. No i tak to mniej więcej wychodzi, że jeden wyjazd kosztuje około 2000 euro. Także RC Car na poziomie Pro to już nie jest zwykłe hobby. To coś, w co wkładasz czas, pieniądze i zajawkę. Jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszego filmu o kosztach, sprawdź go tutaj, bo tam pokazuję podstawy.